Cześć! Dziś pokażę Ci, jak w szablonie HTML umieścić ramkę rekomendacji. Aby to zrobić, musimy mieć wgrany szablon HTML. Przechodzimy do zakładki Mailing, Szablony i mamy listę naszych szablonów. To, jak dodać szablon HTML oraz jak wstawić ręcznie do kodu link do rezygnacji z wysyłki, znajdziecie w poprzednim filmiku pod tytułem Jak wgrać szablon HTML w wiadomości e-mail. Ja już mam tutaj wgrany szablon HTML. Przechodzimy więc do jego edycji. Po lewej stronie mamy edytor kodu HTML, a po prawej podgląd. Klikamy w przycisk ustawienia szablonu, zakładka rekomendacje, dodaj blok rekomendacji, wybieramy logikę, niech będzie to wybrane dla Ciebie, tak jak nazwa naszego szablonu. Przykładowo liczbę produktów ustawiamy 3. Klikamy zapisz. Mamy tutaj przycisk pokaż makra. Pozwala nam to w miejscu np. nazwy produktu lub linku na wklejenie makra, które zostanie podmienione na odpowiednią nazwę, link lub też zdjęcie. Wybraliśmy 3 produkty, więc każdy z nich ma swoje odpowiednie makra. Możemy przełączyć się pomiędzy produktami za pomocą tej listy. Wtedy zmienia nam się ID produktu. Lecz łatwiej będzie wkleić makra używając systemu szablonów Twig. Aby użyć Twiga, szukamy w naszym kodzie bloczka z produktami, czyli tych kafelek widocznych w podglądzie. Tutaj mamy pierwszy produkt. Pozostałe produkty możemy usunąć, bo ich nie potrzebujemy. Wracamy do pierwszego produktu. Na początku wprowadzamy kod. Product 1 to jest nasz pierwszy blok z rekomendacjami. Jak jest ich więcej, to piszemy tutaj product 2, 3 i tak dalej. Na końcu musimy zamknąć pętlę. Następnie w odpowiednich miejscach podmieniamy np. cenę, zdjęcie i tym podobne. Tutaj mamy zdjęcie. Podmieniamy na makro p-image. To później przy wysyłce zostanie podmienione na odpowiednie zdjęcie konkretnego produktu. Tutaj mamy nazwę produktu. Podmieniamy ją na p-title. Tutaj natomiast mamy opis produktu. Również go podmieniamy na p-custom 1. I on również zostanie podmieniony po wysyłce. Teraz szukamy cen. Tutaj mamy starą cenę. Podmieniamy ten fragment na old price. A tutaj mamy regularną cenę i również podmieniamy na price. Przy cenach musimy dodać jeszcze walutę. Tutaj widzimy na podglądzie, jak to wygląda. Pozostało nam jeszcze podmienić link. Mamy tutaj
i podmieniamy na P link. I klikamy, tutaj mamy podgląd i klikamy zapisz szablon. Szablon został zapisany. Możemy teraz przejść do kampanii. Tworzymy nową kampanię na potrzeby tego szablonu. Klikamy kampanię, stwórz kampanię. Możemy stworzyć nową grupę lub wybrać istniejącą. Dalej. Następnie dodajemy szablon wybrany dla Ciebie. Dalej. Nazywamy kampanię. Wybraną dla siebie. W polu odpowiedz do podajemy e-mail, na który odpowie użytkownik oraz pole e-mail nadawcy, czyli e-mail, od którego przyjdzie wiadomość. Jeszcze pole nazwa nadawcy. Dalej. Zakończ. Nasza kampania została zapisana. Jest tutaj. Teraz wysyłamy próbnego maila. Klikamy w koło zębate, próbny e-mail i podajemy maila, na który ma zostać wysłana ta próbna kampania. Odeślij. Mail został wysłany. Sprawdzamy naszą skrzynkę. Mamy maila. Nazwa maila i nadawca są tak, jak myśmy wpisali. I tak wygląda nasz szablon z blokiem rekomendacji. Mamy 3 produkty, których nazwy i pozostałe elementy, takie jak cena, zdjęcia i linki do produktów, zostały automatycznie podmienione.